Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzech Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Smakuj Życie, którą prowadzę razem z Mirindą. W odcinkach Smakuj Życie zawsze podejmuję jakieś wyzwanie albo uczę się nowych rzeczy i tym razem jestem tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, żeby spędzić 3 dni na snowparku i nauczyć się paru trików. Zamysł jest taki, żeby nauczyć się jak największej ilości trików. No i jak wiecie, jeździć umiem, ale czy potrafię skakać? Ale oczywiście nie będę się uczyła sama, bo jest ze mną osoba, która będzie perfekcyjna do tego, żeby mnie nauczyć, więc powiedz, Tomek, co uważasz, że jesteś w stanie mnie nauczyć w ciągu tych 3 dni? Jakich trików? Plan mamy dosyć ambitny. Wydaje mi się, powinniśmy opanować płynny przejazd po snowparku z wykorzystaniem jak największej ilości przeszkód. Zaczniemy od switchboard slide'a do swojej nogi na butterboxie. Następnie będzie na quarterze 1.8, na boksie kaskadzie 50-50 do board slide'a. Następnie tripod już na trasie oraz ollie z grabem na niewielkiej hopie. Może być to dosyć trudne, zwłaszcza na rentalowej desce z wypożyczalni. Właśnie, bo niestety musiałam wypuścić deskę, bo okazało się, że moja jest za twarda do snowparku, więc do wywiązania, nowa deska, nowa ja. Podstawowym trikiem, którego się muszę nauczyć w ogóle, żeby zacząć robić inne triki, to jest tak zwane ollie. I jeżeli jeździliście już kiedyś na takiej normalnej desce, takiej, co się jeździ po ulicy, to znacie ollie, bo ollie to jest też podstawowy trik i tak naprawdę on na snowboardzie wygląda dokładnie tak samo. Chodzi o to, żeby przednią nogę podbić najpierw i potem dopiero tylną, tak żeby wyskoczyć trochę jak fala, a nie właśnie jak królik, tak z 2 nóg naraz. Więc spróbuję to zrobić najpierw zupełnie na płaskim, przyzwyczaić do wyskoku i potem, żeby sprawdzić, czy skaczę wystarczająco wysoko, użyję butelek Mirindy i spróbuję nad nimi przeskoczyć. I dopiero jak mi się to uda, mogę dalej uczyć się innych trików. Prawie! O, poczekaj! Patrz! Tada! Dobra, obracasz się do switcha. Dobra, super. I dobra. Tyk. No, tak jakbyś się chciała położyć. Ciężar bardziej na rękach. Obracam się. Tak, i odepchnij się. Odpychając się mocno, spoglądasz przez lewe ramię. Obrót do switcha, ręce na śnieg. Odepchnij się. Obracasz się do switcha, ręce na śnieg. No, ale bardziej ciężar... O, ale... No, ale bardziej się wyłóż na te ręce. Piąteczka. Jakie to jest szczęście człowieka! Tak! Dobra, trzymaj piętę i rotacja ramion i wyskok. Backside, backside i wybij, rotacja, nie? Sorry. Co zrobiłam źle? Jadę 50-50 i widzę kaskadkę, robię boarda. Tak, i ruch nogami. Kurde. Jak będziesz spadała, to ruch 90 stopni samymi nogami. No i ruch nogami. Dobrze.
wychodzisz, do przodu. No, prawie. Trik wyszedł, tylko zabrakło 90 do zejścia. To jak duża jest hopa, bo mówi się, że ma 3 metry, 5 metrów, 10 metrów, oceniamy przez to, jak długi jest stół do przeskoczenia. Ile jest tego lotu minimum, czyli na przykład jeśli tutaj mamy 3 metry stołu, to znaczy, że to jest hopka 3-metrowa. Okej. Musisz szybciej, żeby wpaść w kąt, żeby nie było takiego... Wydaje mi się, że bez zakręcania jeszcze tak zapompować 2 razy i będzie ok. I hop. Za małe wybicie. Z ugiętych nóg i wybitka. Chyba spoko. Dobra, coraz bliżej, małymi kroczkami, słuchajcie, i w końcu do tego dojdziemy. Już naprawdę jest coraz lepiej. Dzień pierwszy, ale jest całkiem nieźle. Dzień numer 1 mogę podsumować tak, że wyszło o wiele więcej trików niż myślałam, że na początku będzie i dlatego jestem mega zmęczona. Ale jestem zadowolona też, bo widać było, że robię postępy i mam nadzieję, że jutro już będę w stanie wykonać wszystkie triki, tak mniej więcej dobrze, żeby się nie wywalać, no i trzeciego, ostatniego dnia już to wszystko podszlifować, żebym dała radę to wszystko zrobić. 2 największymi zmianami dzisiejszego dnia to na pewno było to, że po raz pierwszy w życiu jechałam na switchu, czyli jak gdyby na drugiej nodze niż zwykle jeżdżę, bo ja zwykle jeżdżę na lewej, a teraz jechałam na prawej i normalnie zakręcałam i jechałam i się nie wywalałam, więc to jest po prostu jeden z piękniejszych dni w moim życiu, jeżeli chodzi o jazdę na desce, bo to jest naprawdę duży progres, więc to jest jedna z rzeczy, a druga rzecz, która też jest dosyć ważna, to to, że tym razem jeździłam na innej desce, bo moja deska, którą ja mam, to jest deska twarda, która jest do freeride'u, czyli takiej jazdy po puchu, dosyć szybkiej jazdy, krawędziowania, a wypożyczyłam sobie deskę, która jest mięciutka, która jest idealna do właśnie freestylu i ona wtedy łatwiej się wybija, łatwiej jest na przykład podnosić na przykład jedną nogę albo drugą nogę, więc to też była bardzo duża zmiana i rzeczywiście ułatwiło mi te triki. Niemiłosiernie się zmęczyłam, ale mam nadzieję, że jutro będzie o wiele lepiej i że będę już śmigać i hasać i w ogóle. No, a teraz czas iść spać, bo jutro ciężki dzień. Wczoraj była taka pogoda, że było ciepło, więc śnieg był mokry, a dzisiaj był przymrozek w nocy i to wszystko po prostu jest betonem. Jest twardy jak beton, mamy tylko lód, więc ogólnie już Tomek powiedział, że no nie będzie łatwo, może być nawet trudniej niż wczoraj, a ja już jestem zmęczona, no ale jedziemy, nie ma się co lenić. No musisz się wybić, bo ty zamortyzowałaś całą tą skocznię. Ręce z tyłu. Aj. Dobra, zmęczenie. Jest już druga połowa drugiego dnia i muszę przyznać, że dzisiaj przyszło do mnie jakby załamanie, bo tak naprawdę uczę się dopiero drugi dzień, ale byliśmy tu dzień wcześniej i właśnie z Adrianem sobie jeździliśmy i też próbowaliśmy sobie na przykład skakać czy coś takiego i podobno na trzeci dzień przychodzi załamanie, więc załóżmy, że to jest mój trzeci dzień takiej jazdy mocniejszej i nie wiem, jak gdyby mam wrażenie, że nie dam rady, bo dzisiaj wiadomo, że warunki też są gorsze, tak jak mówiłam, lód, padł deszcz w nocy i po prostu potem zmroziło to wszystko, więc jest koszmarnie na samo jeżdżenie, a co dopiero na triki. Dzisiaj po prostu nic mi się nie udaje, ani jeden trik mi nie wyszedł w całości i po prostu mam wrażenie, że wczoraj szło mi o wiele lepiej.
ręce, kolano i teraz hop. Nie, aj. Taki wychodzę. Pyk. Podsumowanie dnia drugiego. Jakbym mogła, to bym została tego dnia w łóżku i bym cały ten dzień przeleżała. W sensie nie nauczyłam się nic nowego, nie poprawiłam żadnego triku. Czyli tak naprawdę jutro to jest ostatni dzień, kiedy mogę zrobić cokolwiek. Podobno ma być lepsza pogoda, więc zwalę to wszystko na lód. Słyszałam też od chłopaków, że to dlatego, że jestem bardzo zmęczona, bo już naprawdę długo jeżdżę i po prostu moje mięśnie nie wyrabiają. Ale naprawdę mam nadzieję, że jutro uda mi się zrobić chociaż 3 tryki. Już naprawdę nie liczę na to, że uda mi się zrobić te 5, które Tomek dla mnie przygotował, ale chociaż chciałam zrobić 3. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Zaczynamy dzień trzeci i prezentuje się on następująco. Plusem jest to, że mamy lepszą pogodę, jest lepszy śnieg. Natomiast minusem jest to, że zakwasy czuję dosłownie wszędzie. I na przykład dowiedziałam się, że istnieją mięśnie tutaj z przodu szyi, na których też o dziwo mam zakwasy. Nie wiem od czego, absolutnie. No ale dzisiaj jest mój ostatni dzień, muszę się bardzo postarać. No i ocenicie potem moje postępy. W miarę. Nie wprasowało cię, tapnęłaś tylko tak tailem. Teraz niech oni sobie skoczą i tutaj się wdrapią. Ja tutaj przed tobą jeszcze wyrobię trochę ten ślad. Staraj się go trzymać. Pyk, pyk i pyk. Brawo! I teraz 2 metry wyżej, żeby, wiesz, podjechać tam 30 cm wyżej. Dojechałam do krawędzi! No udało się zrobić 90 stopni i doriwertować na śniegu. Chodzi nam o pełne 180. W końcu się udało i teraz trzeba tu tylko szlifować i będzie. Widziałeś? Co? Wszystko widziałem. Tak? Piąteczka. O Boże. Co prawda kadra na tą olimpiadę już zamknięta, ale z taką 1/8 Dobrze wyszło. za kolejne 4 lata mamy szansę. Bardzo dobrze, gratuluję. O, jest! Dobra, to jedziemy dalej. Cisnąć trajpoda. Dobrze! No i odwrót. Brawo, to ładnie już wyglądało. To jest koniec dnia trzeciego. Przyszedł czas na podsumowanie tych 3 dni. Jestem z Ciebie dumna, Tomek, że wytrzymałeś ze mną. Z Adriana też jestem dumna, że wytrzymali we dwójkę, bo naprawdę miałam ciężkie momenty w ciągu tych 3 dni i podejrzewam, że mogło być trudno znowu wytrzymać. To może teraz podsumujmy sobie wszystkie triki, bo miało być 5 i zobaczmy właśnie, który jak wyszedł i czy w ogóle. A więc switchboard slide sprawa była utrudniona. Jak się okazało, miałaś zawsze kierunkowo ustawioną deskę i nigdy nie jeździłaś tyłem, więc musieliśmy na nowo przećwiczyć jazdę switch, a więc wydaje mi się, że wejście w ogóle ze switch na board slide
mimo że nie był wylądowany tak jak powinien, jest dużym sukcesem. Jest! Dobra, kolejna przeszkoda, to już jest dobrze, na razie nie ma faila. Kolejna przeszkoda. 50-50 do board slide'a na kaskadzie. Udało nam się zrobić 50-50 po całości, a nie 50-50 do board slide'a. Połowiczny sukces. Co powiesz o 1.8 na halfpipe? Nie, na quarterpipe. Żeby go wykonać, trzeba było fajnie poprowadzić deskę na krawędzi, co było trudne, natomiast tobie się udało. Potem połączyliśmy wszystkie te elementy w całość, jak rotacja, wybicie. Udało ci się ustać i brawo. To chyba najładniejszy element. Czyli mamy 2 połówki i 1 całość, jeszcze 2 zostały. Tripod. No tak, myślę, że to jest 100% udana sztuczka. Natomiast, no, tak jak mówiłem, musimy pracować cały czas nad stylówą. Czyli mamy 2 tak i 2 połówki. No to została nam hopa z grabem. Tak, no i skakanie na hopie, no tutaj byłem zaskoczony, że nie masz w ogóle obaw przed prędkością. O. Tutaj myślę, że jest to bardzo duży sukces. Tak, nie udało mi się zrobić graba. No tak, no to jest kwestia właśnie obskakania. Więc w takim razie można powiedzieć, że 2 triki wyszły mi w zupełności, a nad tymi 3 muszę popracować. Tak, jak na kogoś, kogo rozjechał ratrak, jak dowiedzieliśmy się z backstage'u, naprawdę wyśmiejcie, wysoka 5. Dziękuję bardzo. Podsumowując wszystkie 3 dni, to szczerze powiem, że myślałam, że pójdzie mi trochę lepiej, ale ja też mam taką tendencję do tego, że oceniam się zbyt ostro albo za dużo od siebie wymagam, bo potem jak już skończyliśmy nagrania, to Tomek mi powiedział na tak zwanym backstage'u, że jest ze mnie dumny, że naprawdę zrobiłam bardzo duże postępy w ciągu tych 3 dni, bo tak jak właśnie mówił, musiałam w ogóle zmienić ustawienie wiązań, nauczyłam się w ogóle jeździć na drugą nogę przy okazji, więc w zasadzie to było coś niesamowitego, ale nie odbyło się bez bólu i bez walki, bo codziennie byłam zmęczona na maksa. Od 4 dni non-stop mam zakwasy i to dosłownie właśnie wszędzie, tak jak mówiłam wcześniej. Ale żeby nie było, zawsze jak się uczymy czegoś nowego, to trzeba się poświęcić. Jest dużo upadków, jest dużo właśnie jakichś takich siniaków, ale zawsze warto, bo jeżeli człowiek stoi w miejscu i boi się wywrócić, no to nigdy nie ruszy dalej, więc jeżeli wy macie takie opory, to po prostu musicie je przezwyciężyć, bo tylko dzięki temu możecie się uczyć. I moim zdaniem był to jeden z bardziej wymagających ode mnie odcinków Smakuj Życie, ale mam nadzieję, że oglądało wam się go równie dobrze. Pamiętajcie, że odcinki Smakuj Życie wychodzą co miesiąc i w każdym odcinku podejmuję inne wyzwanie i jeżdżę do innych miejsc. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i pa pa!